Witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj w auli U2 Akademii Górniczo-Hutniczej oraz wszystkich pozostałych, którzy oglądają nas przez różnego rodzaju media, w tym i kanał YouTube. Witam w kolejnej serii wydarzeń AGH Nauka Spotkania. Myślę, że tym razem zaczniemy od wysokiego C, a to dlatego, że tematem wiodącym dzisiejszego spotkania dla obu prelegentów, wspólnym mianownikiem dla obu prelekcji będzie coś, bez czego byśmy nie istnieli, można by powiedzieć. Ogólnie rzecz pojmując, energia i sposoby, w jaki możemy ją, powiedzmy, że wytwarzać lub magazynować. Szanowni Państwo, przypomnę formułę naszego spotkania. Za chwilę pierwszy z prelegentów wygłosi swój wykład. Jeżeli w waszych głowach narodzą się pytania, bardzo dobrze, ale bardzo proszę przetrzymać je aż do końca i nie przerywać prelegentowi aż do zakończenia. Wtedy ja po raz kolejny wejdę na scenę i poprowadzę Państwa rozmowę z prelegentem. Państwo przed ekranami swoich smartfonów, laptopów lub komputerów też zachęcam do zadawania pytań. Na czacie, może być w czasie rzeczywistym, wybiorę najlepsze lub też wszystkie, jeżeli nie będzie ich wiele i zadam prelegentowi po wykładzie. A pierwszym naszym dzisiejszym prelegentem będzie dr inżynier Szymon Barczentewicz. Jest to pracownik naszego AGH-owskiego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, ale nie tylko, gdyż również Biura Innowacji i Nowych Technologii w Tauron Dystrybucja. A zatem o energii może śmiało mówić, zwłaszcza, jak rozumiem, elektrycznej. Jego główne zainteresowania badawcze to przetwarzanie sygnałów, synchrofazory oraz systemy pomiarowe w Smart Grid. Jest kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tych m.in. w konkursie Horyzont 2020. Przed Państwem dr inżynier Szymon Barczentewicz. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj przed Państwem wystąpić. Chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o kilku zagadnieniach. No, to takie pierwsze, podstawowe to skąd mamy prąd, a może lepiej byłoby powiedzieć, skąd mamy energię elektryczną i czy możemy sobie tą energię elektryczną robić sami, czy możemy sobie ją wygenerować sami. I w tym kontekście właśnie chciałem Państwu opowiedzieć o mikrosieciach. Na samym początku może dowiedzmy się, skąd w systemie elektroenergetycznym w Polsce mamy ten prąd, skąd mamy tę energię elektryczną. Jeśli chodzi o moc zainstalowaną, a więc taką największą moc, jaką wszystkie źródła w polskim systemie energetycznym mogą wytworzyć, no to tej mocy jest aż 60,5 gigawata. I skąd ta moc się bierze? No, mamy około 40% tej mocy ze źródeł odnawialnych, około 40% tej energii jest generowane z węgla kamiennego, 13,5% z węgla brunatnego i troszkę ponad 5% z elektrowni gazowych. Więc ten miks energetyczny, dosyć popularne w dzisiejszych czasach stwierdzenie, no ono na ten moment właśnie wygląda tak. Wydaje się, że tej mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych jest całkiem sporo. Natomiast kiedy popatrzymy sobie na to, ile tej energii zostało wyprodukowane w systemie elektroenergetycznym przez cały 2022 rok, no to tutaj już ta proporcja wygląda trochę inaczej. Całej tej energii wygenerowanej jest troszkę ponad 173,5 terawatogodziny i tu aż ponad 50% pochodzi z węgla kamiennego
około 1/4 z węgla brunatnego, tylko 17,5% ze źródeł odnawialnych i 5,5% z elektrowni gazowych. I tutaj już możemy zobaczyć, że różne źródła mogą być w różny sposób wykorzystane. Ta moc zainstalowana, ona nie mówi nam o wszystkim, jeśli chodzi o źródła energii elektrycznej. Jeśli chodzi o źródła odnawialne, mówię o tych źródłach odnawialnych, bo one będą nas najbardziej interesowały w kontekście mikrosieci, no to tutaj jest ich 25,4 gigawata. Co nam mówią te suche liczby? No, możemy zapytać się, ile mamy tej mocy potrzebnej w szczytowych momentach w sieci naszej elektroenergetycznej i to jest szczytowo tak powiedzmy około 28 gigawatów. Przeciętnie jest to 23. Jak mamy niedzielę i nic nie robimy, no to wtedy jest tam około 18 gigawatów, więc wygląda na to, że czasami w niektórych momentach rzeczywiście ten procent generowany ze źródeł odnawialnych już nawet w tym naszym systemie na tym etapie jest już znaczący. No i dochodzi do takich sytuacji, słyszymy o tym już w tym roku pierwszy raz, gdzie ceny energii elektrycznej zaczynają być ujemne. Możemy sobie tutaj też zobaczyć na tym rysunku po prawej stronie, jak rozwijał się ten nasz system elektroenergetyczny w czasie. Tutaj mamy wykres aż od lat 60. do końca roku 2022 i tutaj widać, że jak wzrastał w tym etapie elektryfikacji ten przyrost energii. Potem możemy zauważyć w ostatnich latach, że pojawiło się troszkę źródeł gazowych i to na jasno-zielony kolor to są te źródła odnawialne. Jak zbudowany jest też ten system elektroenergetyczny, który wykorzystujemy? No tutaj taka podstawowa teoria mówi o tym, że mamy jakieś duże źródła, czy to jest elektrownia gazowa, węglowa, to już zależy od systemu i będziemy mieć potem taką energię z tych dużych źródeł przesyłaną bezpośrednio do odbiorców. I to jest to taka klasyczna sieć elektroenergetyczna. Natomiast w obecnych czasach, kiedy mamy coraz bardziej złożoną tą sieć elektroenergetyczną, gdzie odbiorcy mogą raz pobierać energię, raz ją produkować, to możemy tutaj stworzyć taką sytuację, że będziemy mieć rozproszoną sieć elektroenergetyczną, gdzie ta energia będzie tutaj już krążyć w różnych kierunkach i zapanowanie nad taką siecią no jest zdecydowanie trudniejsze. No i teraz kto nad taką siecią w polskim systemie elektroenergetycznym panuje? Generalnie w Europie zarządzanie siecią elektroenergetyczną dzieli się na operatora systemów przesyłowych i na operatory sieci dystrybucyjnych. PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, one odpowiadają właśnie za zachowanie tej równowagi, opiekują się tymi liniami najwyższych napięć i co jest ich najważniejszym zadaniem? No przede wszystkim zachowanie równowagi pomiędzy tym generowanym prądem, a odbieranym prądem. To znaczy, że musimy wygenerować zawsze tyle prądu, ile odbierzemy. Czyli tak naprawdę trzeba za każdym razem przewidzieć, ile tej energii będzie, jak najdokładniej przewidzieć tą generowaną energię w taki sposób, żeby zachować stabilność tego systemu. Więc tutaj jest zawsze ta równowaga. Jeśli będzie tej energii produkowanej za dużo, no to wtedy będziemy mieć inną częstotliwość tego systemu. Jak będzie jej za mało, to będziemy mieć mniejszą częstotliwość w systemie elektroenergetycznym. To jest to zadanie operatora sieci przesyłowych. Sieć polska energetyczna jest tutaj zaprezentowana na tej mapie. Widzimy te linie na czerwono, to są te linie, które najwyższych napięć, czyli 400 kV. Te na zielono to są te na 220 kV, to są najwyższe napięcia. No i wysokich napięć 110 kV. Tymi liniami najczęściej zajmuje się właśnie operator systemu przesyłowego, natomiast tutaj mamy jeszcze linię średniego napięcia 15 i 30 kV i linię niskiego napięcia, czyli 400 V, ale to jest 400 V międzyfazowo, więc to, co mamy w gniazdku, to jest to takie nasze tradycyjne 230 V. No i tymi niższymi napięciami zajmuje się dystrybutor energii elektrycznej i ten dystrybutor energii elektrycznej to jest zazwyczaj to, z czym taki przeciętny Kowalski ma do czynienia, no bo
Dystrybutorowi płacimy rachunki za prąd, to z nim podpisujemy umowę, jak chcemy się przyłączyć do sieci. To on nam montuje licznik energii, no i też jego musimy poprosić o to, żeby zezwolił nam na przykład na przyłączenie jakichś tam źródeł odnawialnych, na przykład paneli fotowoltaicznych u siebie na dachu. Obszary działania takiego dystrybutora no to jest właśnie ta dystrybucja energii, kwestia związana z odnawialnymi źródłami energii, wytwarzanie energii, bo też często są dystrybutorzy właścicielami źródeł, no i sprzedaż. Na tej mapce widzimy, ile mamy tych dystrybutorów. Nie mamy jednego dystrybutora dla całej Polski, tak jak jest to w przypadku operatora systemu przesyłowego. Jest tych dystrybutorów więcej, to tak, żeby po prostu wytworzyć jakąś konkurencję na rynku. I teraz tak to mniej więcej wygląda w tym momencie w Polsce. A jak to wyglądało na samym początku? No, pierwszą taką sieć elektroenergetyczną, jaka została zbudowana, to była sieć prądu stałego, zbudowana w 1882 roku przez Thomasa Edisona. To była sieć, która oświetlała śródmieście Nowego Jorku. No i to była przede wszystkim sieć prądu stałego, czyli taka jak prądu z baterii na przykład, prawda? Następny taki duży rozwój, no to była sieć, to była opracowanie technologii trójfazowej dla prądu zmiennego. No i ta technologia została opracowana przez pana Teslę. Natomiast też jeden z polskich wynalazców, inżynierów, Michał Doliwo-Dobrowolski, przyłożył się też do rozwoju tej sieci elektroenergetycznej, bo właściwie taką pierwszą nowoczesną sieć elektroenergetyczną trójfazową prądu zmiennego w 1891 roku zrobił Michał Doliwo-Dobrowolski. To była sieć, która zasilała wystawę w Frankfurcie nad Menem i była doprowadzana energia właśnie w postaci prądu zmiennego na odległości 170 kilku kilometrów. I to już można powiedzieć była właśnie taka pierwsza nowoczesna sieć trójfazowa elektroenergetyczna. Natomiast na początku, kiedy mieliśmy właśnie te pierwsze źródła, no to tak naprawdę mieliśmy zawsze sytuację taką, że mieliśmy jakieś źródło, które generowało energię. To mógł być jakiś generator oparty o jakiś generator cieplny, czy to węgiel, czy to drewno, czy jakiś inny. I mieliśmy odbiór, który był bardzo blisko tego źródła. Więc źródło było jak najkrótszą, miało linię przesyłową, szczególnie jeśli mieliśmy do czynienia z tym prądem stałym, dlatego że prąd stały ma prąd stały dlatego powiedzmy przegrał z tym prądem zmiennym, dlatego że przesyłanie go na duże odległości powoduje większe straty. Zazwyczaj jak tworzono te źródła i odbiory, one były takimi wyspami położonymi blisko siebie, no to źródło energii miało moc tylko nieco większą od zapotrzebowania, czyli wszystko było szyte na miarę, no i tworzyły się takie wysepki, czyli takie małe sieci elektroenergetyczne. Możemy zobaczyć takie rozwiązania, na przykład w Polsce, takie historyczne rozwiązania. Jest na przykład elektrownia Scheiblera w Łodzi, która zasilała fabrykę właśnie w Księżym Młynie, taką fabrykę włókienniczą, z tego Łódź słynie i ta sieć była zbudowana w taki sposób, że elektrownia zasilała fabrykę, ale zasilała też domki pracowników tej fabryki, więc stworzyła się taka mikrosieć właśnie, gdzie mieliśmy źródło, gdzie mieliśmy odbiór i gdzie mieliśmy, no nie mieliśmy jeszcze wtedy możliwości magazynowania tej energii, trzeba było to zużyć tyle, ile tej energii było, jakie było zapotrzebowanie. Możemy też zobaczyć, jak takie mikrosieci działały też na początku XX wieku w Krakowie. Jest fajny przykład w dworku białopronnickim w Krakowie. Tam można niedaleko tego dworku, gdzie jest bardzo ładny park, zobaczyć wodospad, a tak to jest nazywane w tym momencie, ale tak naprawdę ten wodospad to jest po prostu taka mała elektrownia wodna. Już ona teraz nie działa, ale to była infrastruktura do elektrowni wodnej. No i takie elektrownie wodne często właśnie na przykład w folwarkach
zarządzały takim właśnie małym źródłem energii, więc taką mikrosiecią. I to są te stare mikrosieci, więc można powiedzieć, że już od samego początku pierwszymi źródłami energii, jakie mieliśmy, pierwszymi systemami elektroenergetycznymi, to były mikrosieci. No ale teraz mikrosieci mają duży comeback i zaczynają być wykorzystywane w taki troszkę bardziej nowoczesny sposób. Definicji tych mikrosieci jest naprawdę bardzo dużo. Ja tutaj wybrałem jedną z nich. To jest definicja, która została podana przez Instytut IEEE. I co ona mówi? Że mikrosieć to jest grupa wzajemnie połączonych obciążeń i źródeł energii z jasno określonymi granicami elektrycznymi, czyli że jest to jakiś obszar, który działa jako pojedyncza sterowalna jednostka, czyli coś musi nim sterować. I mikrosieć może działać synchronicznie z siecią, czyli albo podłączamy sobie tą naszą wydzieloną mikrosieć do systemu elektroenergetycznego, albo w ogóle się odłączamy i mamy w nosie dystrybutora. I teraz co dalej? Żeby ta mikrosieć działała, no to ona najlepiej, żeby działała w taki sposób, że w momencie jak na przykład zabraknie tej energii systemowej, no to wtedy, żeby ta mikrosieć przeszła do pracy wyspowej i mogła właśnie bilansować się w ramach tej swojej mikrosieci. Więc w gruncie rzeczy taka mikrosieć, czyli taka mała sieć, ona musi robić wszystko to, co w ramach takiego dużego systemu energetycznego robią te wszystkie poszczególne elementy, o których powiedzieliśmy sobie na początku, czyli sieć przesyłowa, dystrybucyjna, kwestia bilansowania energii, kwestia zapewnienia stabilności pracy tej mikrosieci. Wszystko to trzeba sobie w tej mikrosieci zrobić. No i jak te mikrosieci zazwyczaj w trybie pracy wyspowej działają? Większość źródeł odnawialnych, no bo tam było też powiedziane w tej definicji, że zazwyczaj te nowe mikrosieci działają z wykorzystaniem tych źródeł odnawialnych, no to one będą działać jako źródła prądowe. I o co chodzi z tymi źródłami prądowymi? Najprościej wytłumaczyć jest to tak, że one dostosowują swoje parametry do systemu elektroenergetycznego. Czyli mają częstotliwość taką jak system elektroenergetyczny i napięcie takie jak system elektroenergetyczny i jak coś produkują, to energię wpuszczają do systemu. Natomiast one zawsze muszą się odnieść do jakiegoś źródła napięciowego, no i zazwyczaj tym źródłem napięciowym, czyli tym źródłem amplitudy, częstotliwości jest system elektroenergetyczny. Natomiast jeśli chcemy pracować wyspowo, no to w takim razie musimy mieć jakieś źródło napięciowe, które nam będzie ten system elektroenergetyczny zastępowało, żeby te inne źródła prądowe mogły się do tego źródła dosynchronizować. I to jest jedno zagadnienie, czyli musimy mieć jakieś stabilne źródło napięciowe, no i to może być cokolwiek, co jest stabilnym źródłem, czyli prawdopodobnie nie będzie to sam panel fotowoltaiczny i falownik, ale już falownik hybrydowy, który ma dołożoną zasobnik, choćby zasobnik litowo-jonowy, który zawsze ma troszkę tej energii, to przynajmniej przez jakiś czas taki falownik hybrydowy może działać jako źródło napięciowe i takie falowniki hybrydowe są dostępne na rynku. Coś takiego można zainstalować już komercyjnie. I pewnie możliwe, że Państwo słyszeli o takich rozwiązaniach. Może to być na przykład kogenerator gazowy, może to być też, i takie sytuacje też się zdarzają, na przykład generator diesla. Taki zwykły generator na ropę. Takie mikrosieci, gdzie jest ważna kwestia bezpieczeństwa zasilania, powstawały już od dawna, no bo każdy szpital lub na przykład hotel według polskiego prawa powinien mieć takie źródło zastępcze. I to może być generator dieslowski. No w tym momencie niekoniecznie musiałby to być już generator dieslowski, no bo mógłby to być na przykład właśnie zasobnik energii. I dodatkowo, co się może w takiej sieci zdarzyć? Jeśli jesteśmy prosumentem i po prostu albo korzystamy z energii z fotowoltaiki, albo ją oddajemy do systemu, no to wtedy ten system jest dla nas taką nieskończoną baterią i w ogóle się nie przejmujemy kwestią bilansu energetycznego. Natomiast w przypadku, kiedy jesteśmy mikrosiecią, no to tutaj musimy ten bilans energii zachować, ponieważ może się zdarzyć coś takiego, że nagle nie będziemy w stanie odebrać
produkowanej energii przez źródła prądowe. Jeśli na przykład już napełnimy wszystkie baterie, wszystkie zasobniki, nie będzie żadnego odbioru, no to powinny te źródła być wyłączone, więc też każda taka mikrosieć pracująca w trybie pracy wyspowej musi być sterowalna. No i teraz, czy ktoś takie mikrosieci w dzisiejszych czasach robi? No i jak najbardziej tak. My zbudowaliśmy taką mikrosieć w AGH. Zbudowaliśmy ją w ramach projektu Relflex. To była troszkę większy projekt. To był projekt, w którym robiliśmy wirtualną elektrownię, której jedną z części była właśnie mikrosieć, która jest zlokalizowana w laboratorium w AGH. Tutaj mieliśmy taki agregator, czyli taki program, który sterował całą tą wirtualną elektrownią i steruje dalej, no bo to już jakby jest działający system w tym momencie, który się komunikuje z laboratorium mikrosieci. Za chwilkę pokażę zdjęcia. No i też z 2 hotelami na Podhalu, gdzie są właśnie hotele z generatorami synchronicznymi, które też możemy załączyć zdalnie, możemy zmierzyć tam te dane i ewentualnie w ramach tej wirtualnej elektrowni bilansować produkcję energii, no tak, żeby zoptymalizować albo zużycie energii, albo kwestie sprzedaży energii, gdyby ktoś chciał tą energię sprzedawać na rynku energii, dlatego że mamy giełdę energii w tym momencie i też takie możliwości są. Ta mikrosieć w AGH, ona się składa z kilku elementów. To jest mikrosieć niskiego napięcia dla prądu zmiennego. No i tutaj ona się składa z generatora synchronicznego, który może być źródłem prądowym, a może być źródłem napięciowym, 20-kilowatowym. Mamy tam zasobnik litowo-jonowy Fonalion, który ma pojemność 10 kWh. Jest właśnie instalacja fotowoltaiczna, gdzie są fizycznie na dachu, na budynku AGH panele fotowoltaiczne, falownik hybrydowy i zasobnik energii. Mamy też programowalne liniowe obciążenia, nieliniowe obciążenia, czyli takie obciążenia, którymi możemy sterować i udawać różne rzeczy, które się dzieją w rzeczywistym systemie. Mamy pompy ciepła, no i możliwość rozbudowy tej mikrosieci. Schemat tej mikrosieci jest tutaj na tym schemacie. Widzimy, że mamy te poszczególne elementy. Ciekawy jest ten generator synchroniczny, dlatego że on też udaje trochę taką farmę wiatrową. Jest zbudowany trochę tak jak niektóre farmy wiatrowe, ponieważ mamy silnik indukcyjny, który napędza generator synchroniczny z magnesami trwałymi. I tak to też jest często w farmach wiatrowych, że na samym początku to, co wychodzi, te napięcie z tego generatora synchronicznego na samym początku jest prostowane, a potem jest po raz kolejny falowane, ale już do takich parametrów dostosowujących się do systemu elektroenergetycznego. Natomiast możemy też to wykorzystać w taki sposób, że to będzie stabilne źródło napięciowe, tak, do którego będą wszystkie inne źródła się dostosowywać. Jest też taka opcja. To laboratorium w budynku B1 u nas w sali H05. My tam robimy badania, pisane są prace i też mamy zajęcia. I wygląda tak, widzimy tutaj ten system, widzimy jak wygląda tutaj też rozdzielnia, tam możemy rekonfigurować tą mikrosieć, no i doinstalować różne elementy, no i testować też w ramach tej mikrosieci te rzeczy. Tutaj jest przykład tego hotelu, który brał udział w tym projekcie. No i widać tutaj, że mamy właśnie ten generator rezerwowy, hotel i tutaj z tym hotelem komunikujemy się i możemy go wykorzystywać w ramach bilansowania wirtualnej elektrowni. Tak jak powiedziałem, żeby taka mikrosieć działała, no to musimy mieć system, który będzie jakoś nadzorował pracę tego systemu. To jest najczęściej właśnie system SCADA, czyli taki Supervisory Control and Data Acquisition System. I mamy tutaj taki system zaimplementowany, który głównie wizualizuje parametry techniczne. Tak, możemy tam generować wykresy, możemy archiwizować historyczne parametry, możemy implementować różnego rodzaju algorytmy bilansowania energii elektrycznej. To też jest dosyć w tym momencie gorący temat, gdzie testowane są różne sposoby bilansowania energii elektrycznej. No i też są tam zaimplementowane wszystkie te algorytmy bezpieczeństwa i kontroli działania. Tak mniej więcej wygląda interfejs. On jest cały interaktywny. Możemy tutaj rekonfigurować te elementy, wyświetlać dane. Jeśli ktoś kiedyś będzie miał okazję, no to zapraszam. Natomiast to było laboratorium i
można sobie ktoś pomyśleć, że okej, robią to ludzie w laboratorium, ale czy ktoś to robi naprawdę? No to tak, są takie mikrosieci. Jest na przykład mikrosieć w Bytomiu, zbudowana przez właśnie firmę Tauron Dystrybucja, która składa się właśnie z farmy wiatrowej, z farmy fotowoltaicznej, z magazynu energii. Jako to takie źródło bezpieczne, które jest zawsze stałe, jest agregat gazowy i do tej mikrosieci, która jest przez taką innowacyjną stację transformatorową dołączaną do sieci, dołączone jest aż 54 domy. Więc jest mikrosieć, która już rzeczywiście funkcjonuje, gdzie 54 gospodarstw domowych są dołączone tutaj, 54 gospodarstwa domowe, no i ona rzeczywiście funkcjonuje. Tutaj ta mikrosieć, ona się składa właśnie, tutaj z tych paneli fotowoltaicznych jest aż 200 kW, turbin jest 50 kW, agregaty gazowy ma moc 32 kW, magazyn energii też ma moc czynną 200 kW oraz pojemność 250 kWh. Były przeprowadzane testy pracy wyspowej, ludzie się nie zorientowali, więc gdyby nie było akurat energii systemowej, no to taka mikrosieć przynajmniej przez jakiś czas do momentu rozładowania zasobników, do momentu dostępności tego gazu mogłaby w jakiś sposób działać. I to jest taka już praktyczne rozwiązanie. Natomiast jak wyglądają takie nowe, ciekawe rozwiązania? Mówiliśmy sobie, opowiadałem tutaj dużo o tych źródłach prądowych, napięciowych, no ale i często w tym systemie rzeczywistym jest tak, że te elektrownie, czy to atomowe, czy gazowe, czy węglowe, no one trochę działają jak źródło napięciowe, czyli one są po prostu samo dla siebie źródłem częstotliwości, źródłem napięcia. I zazwyczaj te systemy oparte o przekształtniki, czyli te falowniki, energoelektronikę, czyli to pudełko na przykład, które sobie stawiamy na ścianie, jak mamy fotowoltaikę zainstalowaną w prywatnych domach, no to ono zazwyczaj działa jako źródło prądowe. Natomiast zostało teraz dosyć niedawno opracowany właśnie synchroniczny system magazynowania energii, który ma taką ciekawą funkcjonalność, że on już działa synchronicznie z siecią, czyli ma możliwość pracy jako źródło napięciowe współpracujące z innymi źródłami napięciowymi. No nie może być normalnie tak, że będzie dwóch królów, natomiast w tym przypadku jest tak, że on się do innego króla dostosuje i będzie to dalej działało. No i to są te takie nowe rozwiązania. Natomiast chciałem tutaj już na sam koniec, bo widzę, że też kończy mi się czas, zaprezentować Państwu inne rozwiązanie, które też spełnia definicję mikrosieci. Tutaj dzięki uprzejmości pana Michała Patera z kanału Autostopem na koniec świata właśnie chciałem zaprezentować Państwu, jak wyglądają takie mikrosieci w dżungli w Kambodży. I tutaj widać właśnie, jak taka prosta mikrosieć może wyglądać, jak niewiele trzeba tak naprawdę, żeby taką mikrosieć mieć. Jest tutaj jeden panel, 500 watów, gdzie bezpośrednio do zwykłego akumulatora jakiegoś ołowiowego, tak widać na oko w tym górnym prawym rysunku, jest podłączony ten panel fotowoltaiczny. On jest ładowany, więc można powiedzieć, że jest to mikrosieć prądu stałego. No i możemy tutaj podłączyć albo jakąś przetwornicę, która nam dostosuje to napięcie z tego akumulatora do takiego napięcia, żebyśmy mogli sobie załadować telefon komórkowy, żebyśmy sobie mogli załadować komputer, albo żebyśmy sobie mogli w nocy zapalić lampkę. No bo w gruncie rzeczy pierwszą rzeczą, którą się udało zrobić i co było najważniejsze w momencie, jak ludzie instalowali sobie na samym początku energię elektryczną, wydaje mi się dla przeciętnego Kowalskiego, no to było właśnie dostępność światła w nocy. Jest dużo tych różnych ciekawych historii o tym, więc takie rozwiązanie, taka mikrosieć bardzo prosta, bardzo tania, nawet w środku dżungli w drewnianym domku jest możliwa do wykorzystania. Tutaj jest troszkę bardziej zaawansowane rozwiązanie. Tam tutaj właśnie pan Michał Pater też
pokazał zdjęcia, gdzie widać, jak to jest zbudowane u niego. Też jest to zrobione w bardzo prosty sposób. Mamy tylko akumulator. Dodatkowo mamy stabilne źródło zasilania, czyli właśnie generator dieslowski, więc też spełniamy wszystkie funkcjonalności takiej mikrosieci. OK, jest dokładnie 30 minut. Więc czy takie mikrosieci się opłacają? No, najprostsza odpowiedź jest taka, to zależy. No, przede wszystkim trzeba wiedzieć, co jest naszym priorytetem. Jeśli chodzi o pewność zasilania, no to mikrosieć się może nadać. W sytuacji, jak często nie mamy energii gdzieś w jakichś bardzo oddalonych miejscach, no to taka mikrosieć może działać. Jeśli mamy kwestię minimalizacji kosztów, no to przy odpowiednio dobranej mikrosieci, przy odpowiedniej prawnej strukturze jest szansa, że to się będzie opłacało. No to zależy od tego, co właśnie chcemy. Możemy też dzięki takiej mikrosieci przy odpowiedniej skali sprzedawać energię, czyli będzie to taka mikrosieć, która działa sobie jako mikroelektrownia. No ale o czym należy pamiętać w tej sytuacji? No przede wszystkim mikrosieci powinny być szyte na miarę. Musimy sobie zdawać sprawę, jeśli to jest mikrosieć działająca off-gridowo, czyli taka mikrosieć, która działa na wyspę, no to wtedy nie interesują nas warunki prawne, robimy to tak jak chcemy, no chyba że tylko oczywiście tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Natomiast jeśli chcemy się dołączyć do sieci, no to tutaj trzeba znać wszystkie te prawne warunki, z jakimi musimy się zmierzyć. No i to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to Państwa zainteresowało i że będziecie mieć jakieś pytania. W imieniu swoim, widzów online i chyba wszystkich Państwa obecnych na sali również bardzo serdecznie dziękuję za ciekawy wykład. No i tak jak prelegent powiedział, otwieramy dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zadać jakieś pytanie? Bardzo wysoko proszę podnosić rękę, bo jesteśmy tu w świetle Jupiterów i mamy bardzo zwężone źrenice, więc niewiele widzimy, co się dzieje na sali. Jeżeli jeszcze nikt nie jest gotów, to ja przeczytam pytanie z czatu. Załóżmy, że rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Czy jest możliwość, że zabraknie prądu w mikrosieci? Tak, jest możliwość. Oczywiście, że tak. Jest możliwość, że zabraknie prądu w mikrosieci. Jeśli zużyjemy wszystko to, co jest w zasobniku, w zależności czy mamy ten zasobnik, czy nie, to jak najbardziej. Jeśli na przykład mamy jakąś cysternę z gazem i generator gazowy, no to też gaz się może skończyć. Jak najbardziej. Jest szansa, że w mikrosieci skończy się nam energia. Tak. Byle jak najdłużej była utrzymana, dopóki nie zostanie przywrócone, jak rozumiem, zasilanie. Tak. No to jest ta główne. koncepcja w zależności od tego, jak chcemy, żeby to działało. Mhm. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa? Tak, bardzo proszę. Mikrofon za chwileczkę Panu dostarczymy. Słuchamy. Wyobrażając sobie, że taka mikrosieć może mieć też większą skalę, na przykład właśnie tak jak ta elektrownia Schreibera działała, to teraz, więc wyobraźmy sobie, że jakiś przedsiębiorca chce sobie taką mikrosieć, nie wiem, albo ze względów strategicznych, albo oszczędnościowych stworzyć, to co byłoby tutaj najlepszym stabilizatorem właśnie? Czy źródła gazowe, czy na przykład SMR-y tutaj mogłyby w ogóle wchodzić w grę w takim... No jeśli to by było bardzo duże, no to tutaj na pewno tutaj kolega, który będzie mówił po mnie, on na pewno o SMR-ach powie dużo. No wydaje się, że jeśli byłaby to odpowiednia duża skala, SMR miałby odpowiednią moc, no to czemu nie SMR, prawda? Mógłby być w ramach takiej mikrosieci, gdyby chodziło o na przykład zasilenie jednej dzielnicy, no jak najbardziej wydaje się, że mogłoby to działać. Byłoby to rozwiązanie. Myślę, że w temat SMR-ów na pewno nas wprowadzi dużo lepiej kolega, zaraz po mnie. Może to być właśnie zasilanie gazowe, może to być diesel. Różne rzeczy tutaj będą do tego wchodziły. Są też ciekawe sposoby w ogóle magazynowania energii, dlatego że też spotyka się takie podejście do mikrosieci trochę niestandardowe. Też niedawno oglądałem takie rozwiązanie, które wykorzystuje, które nie korzysta, jakby nie magazynuje energii elektrycznej. Na przykład jeśli mamy do czynienia z jakąś fabryką, która do procesu technologicznego potrzebuje na przykład chłodu, prawda? No to tą nadprodukowaną energię z paneli fotowoltaicznych wcale nie trzeba ładować do baterii, bo to ma jakąś swoją sprawność i mamy jakąś stratę w ramach tej baterii. No jeśli nam trzeba chłodu, no to może tą nadprodukcję energii
wykorzystajmy do tego, żeby zmagazynować chłód, na przykład w jakichś zbiornikach z glikolem, no i tam potem ten chłód wykorzystać. I takie technologie już są stosowane. Widziałem coś takiego we Wrocławiu chyba 2 tygodnie temu. Bardzo panowie sobie chwalili, to jest dosyć taki nowoczesny sposób, więc można też podejść tak niekonwencjonalnie do tego. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie? Czy ktoś jeszcze? Magazynowanie energii elektrycznej faktycznie zdaje się być problematyczne. Dużo prościej jest to zrobić w inny sposób, tylko jak rozumiem skala ma tutaj znaczenie. Kojarzę elektrownie szczytowo-pompowe, Tak. czyli przepompowanie wody na dużą wysokość, żeby potem odzyskać tę energię potencjalną, przepuszczając jeszcze raz przez turbiny. Jak rozumiem w przypadku mikrosieci ze względu na skalę coś takiego nie Raczej, wchodzi. raczej nie wchodzi w grę, tak? No tak jak widać, jeśli chodzi o takie naprawdę małe mikrosieci, no to właściwie wystarczy akumulator taki ołowiowy i też do pewnych celów się nadaje, więc Ktoś z Państwa? Nawiązując do tych elektrowni stawianych przy poszczególnych fabrykach, przypominam sobie jedno, ktoś może mnie skorygować, jeśli się będę mylić, ale niedaleko Teatru Słowackiego w Krakowie stoi taki malutki, bardzo ładny budyneczek, z którego wystaje kawałek komina. Z tego co wiem, to była elektrownia Tak, na tak. potrzeby działania teatru, ale żeby nie wyglądała tak dosyć nieładnie, no to obudowano w bardzo ładny sposób, żeby nie kuła w oko koło stolicy kulturalnej naszego miasta, można by powiedzieć. tak, Jeśli to dobrze rzeczywiście prawda. No takich elektrowni jest troszkę w Polsce, one są w ogóle bardzo piękne, prawda, no bo one często, tak jak ta elektrownia Scheibera, no to ona jest w tym stylu secesyjnym, prawda, zbudowana. Można zobaczyć, jaki ludzie poloty mieli lata temu, że do elektrowni elektrycznej w elektrowni elektrycznej możemy zobaczyć witraże, więc jest to no, nie dość, że funkcjonalne, to jeszcze bardzo ładne miejsce. Zaglądam, czy ktoś z Państwa nie jest chętny jeszcze. I patrzę też cały czas na czat. No powiem, że sam dość niedawno, bo kilka miesięcy temu w wakacje byłem z dziećmi i małżonką niedaleko dworku Białoprądnickiego i robiłem sobie zdjęcia przy tym wodospadzie, o którym Pan mówi i prawdopodobnie nie wiedziałem, bo już mogę nie pamiętać, bo sobie zazwyczaj czytam wcześniej w internecie, co tam, dlaczego i tak dalej. Nie wiem, czy byłem świadomy, że służył wcześniej do generacji prądu. Tak, tak. No to jest obecnie bardzo ładne miejsce do spędzania czasu. Ja tam też bardzo lubiłem spędzać czas, kiedy mieszkałem w okolicy, natomiast no, rzeczywiście takie systemy są. No tutaj równie dobrze, no, zawsze tak naprawdę ostatecznie chodzi nam o energię, nie? Więc no, można powiedzieć, że przy tych rzekach jakieś koła wodne były budowane, no chodzi o to, żeby coś zrobić. Nie jest ten prąd nam potrzebny tylko po to, żeby mieć ten prąd, tylko do czegoś konkretnego. Więc no tak jak tutaj na rysunku widać, że mamy te wiatraki, które generują prąd, no to mieliśmy też te wiatraki starsze i one też służyły, jakoś służyły do tego, żebyśmy pracowali mniej. Tak jest. Zaglądam cały czas na Państwa. Jeżeli komukolwiek przyjdzie jeszcze coś do głowy, to zapraszam. A ja jeszcze nawiążę w takim razie do bodaj pierwszego Pana slajdu, który mi podpowiada, że różnie możemy być oszukiwani w sposób, w który zostanie wybrana nam informacja, bo jeśli dobrze kojarzę, chodziło o moc szczytową versus całkowita energia produkowana rocznie, tak? Coś takiego? Tak. Struktura mocy zainstalowanej. Tak mamy jest. tutaj kwestię mocy zainstalowanej i tutaj widzimy to, ile mamy tej mocy zainstalowanej, no bo tak jak mamy powiedzmy tę chyba najbardziej popularną teraz źródło, bo to jest największe to źródło odnawialne, czyli fotowoltaikę, gdzie teraz już jest ponad 14,5 gigawata zainstalowanej w całej Polsce, właśnie paneli fotowoltaicznych, głównie tych takich prosumenckich, bo to tak naprawdę nigdy nie generujemy tej całkowitej mocy, prawda? Tylko zawsze generujemy trochę mniej. Też Czasami zero. Czasami nic, prawda? No, na przykład jak jest ciemno, no to już jest problem. Jak nie wieje, no to wiatraki też nie generują, więc tu już musimy sobie odjąć te możliwości. No i to jest właśnie ta kwestia, że oprócz tego, że mamy tą moc zainstalowaną, no wydaje się, że na tym pierwszym wykresie, że tych źródeł odnawialnych, że właściwie ten miks jest taki bardzo super, prawda? No bo mamy wszystkiego po troszku, jest okej. Natomiast no, ważne jest to, ile mamy tej energii naprawdę wygenerowanej w ramach tych źródeł. No i tutaj to dopiero widać na tym, ile nie mamy dostępnej mocy, ale ile mamy tej wygenerowanej energii
I to jest właśnie ta różnica. No, też to daje nam informację, że zazwyczaj tych źródeł odnawialnych, gdybyśmy chcieli mieć ich w miksie wyprodukowanej energii więcej, to musi być ich nadmiarowo. Takie 40% no to jest ciągle niedużo. Teraz jest troszkę ponad 40%, bo to są dane z końca 2020 roku. Teraz już chyba nie chcę zmyślać, ale na pewno jest już chyba od czerwca 2022 roku do czerwca 2023 roku ilość fotowoltaiki wzrosła tam prawie o 40%, jakoś 37% i wzrosła też ilość tych źródeł wiatrowych. Także no jest teraz troszkę jeszcze inaczej wygląda no ale to są te dane z końca tamtego roku. No prawdopodobnie PSE opublikuje te następne no, pod koniec, no, gdzieś jak się skończy 2023. A nie spotyka się pan w swojej pracy szukania po źródłach różnych informacji właśnie takiego niewłaściwego wykorzystywania danych? To znaczy, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że w Polsce jest fajnie, mamy dużo OZE procentowo, no to Tak, pokażemy pierwszy wykres o to 40. Z drugiej strony ktoś chce pokazać, że o nie, u nas jest źle, bo węglem stoimy, no to wyciągnie drugi wykres. Że można równie dobrze pokazać mapę Polski w danym konkretnym dniu, gdzie energia jest w Polsce w porównaniu z innymi krajami najtańsza, a można znaleźć taki dzień, w którym jest najdroższa. Więc wiadomo, no to jest tak jak ze statystyką. Jest to takie powiedzenie, nie? Że jest cała prawda, też prawda i statystyka. Tak, i to trzecia prawda. Inaczej mówiąc, zawsze jeżeli widzimy coś takiego znikąd wyciągnięte w jakiejś dyskusji lub w telewizji, warto sobie zaświecić lampkę, że pytanie, czy aby na pewno ktoś, kto dawał ten wykres, rozumie, co nam chciało pokazać, czy Tak, to przypadkiem chce może nas manipulować. niekoniecznie jest to celowe, natomiast faktycznie no w tym przypadku no zawsze jak z każdymi danymi można je bardzo różnie pokazać, szczególnie właśnie w kontekście w tym momencie tego miksu energetycznego, no to tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy się dzieje, no bo jest tak, że rzeczywiście pojawiło się parę dni, gdzie mamy właściwie całą energię wyprodukowaną przez źródła odnawialne, to właściwie w dwie strony można pokazać. Można pokazać, że cała energia jest ze źródeł odnawialnych, więc wszystko jest ok, możemy sobie poradzić z samymi źródłami odnawialnymi. To też nie jest prawda, no bo z samymi źródłami odnawialnymi nie będziemy w stanie ustabilizować systemu i jakieś stabilne źródło jest potrzebne, więc to jest ta jedna strona. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że już nie musimy w ogóle dawać żadnych źródeł odnawialnych, bo już jest ich tyle, jest już więcej teraz niż tego węgla kamiennego, więc wszystko już jest super. No to też nie jest prawda, jak zobaczymy dalej. Więc no, jak to z danymi? No, można je różnie pokazać. Jasne. I zinterpretować. Bądźmy czujni zatem, proszę Państwa. Ostatnie zerknięcie na salę. Jeżeli nie ma pytań, to jeszcze raz serdecznie podziękujmy naszemu prelegentowi prawami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozwólcie Państwo, że przed kolejnym prelegentem przypomnę formułę naszego spotkania. Za chwileczkę wysłuchamy kolejnego wykładu. Jeżeli Państwu nasuną się jakiekolwiek pytania, proszę je zatrzymać na sam koniec, a zapamiętać, najlepiej zapisać. Ja wiem, że ciemno, ale komórka świeci, więc można szybko notatkę zrobić, tak żeby wykorzystać możliwość zadania pytania ekspertowi, który opowiada o tym, o czym na co dzień, czym się zajmuje, prawda? I chce się podzielić tą wiedzą również z nami. Jeżeli podoba się film tym, którzy nas obserwują na YouTubie, to polubcie ten kanał, no i szerujcie go wśród znajomych, żeby szerzyć ten kaganek oświaty wśród ludzi dookoła. Kolejnym prelegentem będzie zapowiadany przed chwilą tematyka ASMR-ów, czyli ogólnie rozumianej energetyki jądrowej. Będzie pan doktor inżynier Paweł Gajda, pracownik AGH, wykładowca Wydziału Energetyki i Paliw. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej rzecz jasna energetyki jądrowej. Między innymi zajmuje się bezpieczeństwem jądrowym, rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych, fizyką reaktorową oraz technologiami reaktorów nowej generacji. Nie tylko pracuje na AGH, pełni też funkcje poza naszą uczelnią. Jest ekspertem Komisji Europejskiej do spraw oceny projektów badawczych z zakresu energetyki jądrowej oraz wiceprezesem European Nuclear Society. Szanowni Państwo, przed Wami doktor inżynier Paweł Gajda. Dobry wieczór Państwu.
Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o energetyce jądrowej, przede wszystkim o tym, co interesuje nas dzisiaj, czyli o tym, w jakim kierunku ona się zmierza. Coraz częściej słyszymy o inwestycji w energetykę jądrową także w Polsce. O różnych technologiach mówimy, bardzo nośne jest to hasło SMR, o którym też co nieco powiemy, ale żeby o tym powiedzieć troszeczkę, musimy też zapać tego kontekstu dobrze, a skąd się nam te różne technologie reaktorowe, które dzisiaj chcemy budować, skąd one nam się wzięły, skąd się pojawiły, jaka była ich droga rozwoju i to postaram się dzisiaj krótko opowiedzieć. No natomiast oczywiście rozmowę o energetyce jądrowej musimy zacząć od tego, po co nam ta energetyka jądrowa, no i te powody są tutaj zasadnicze dwa. Jeden jest taki, że po prostu my jako cywilizacja potrzebujemy energii, w szczególności energii elektrycznej, zresztą ta energia elektryczna będzie nam zastępować wiele innych źródeł, które dzisiaj stosujemy, dlatego, że pojawia nam się ten drugi powód, a tym drugim powodem są zmiany klimatyczne, którym musimy zapobiegać, tak żeby zapobiec katastrofie klimatycznej, więc tutaj musimy przechodzić w stronę tych tak zwanych czystych, niskoemisyjnych źródeł energii. No jak dzisiaj popatrzymy na źródła energii elektrycznej, te najważniejsze, które dzisiaj mamy, to oczywiście energetyka węglowa, energetyka gazowa, te dzisiaj najbardziej rozpowszechnione oraz oczywiście takie technologie jak fotowoltaika, energetyka wodna, energetyka wiatrowa, czy oczywiście nasz atom. No i co to jest dla nas istotne teraz z punktu widzenia tego klimatycznego, to są emisyjności tych źródeł energii, czyli w przeliczeniu na jednostkę energii elektrycznej, ile my musimy wyemitować tego dwutlenku węgla, nie tylko w samym procesie produkcji energii elektrycznej, ale także w całym tym cyklu życia elektrowni, bo tą elektrownię trzeba zbudować, wyprodukować jej komponenty, przywieźć na miejsce, zmontować, później przeprowadzić likwidację takiego obiektu. Jak patrzymy w takim całym cyklu życia, to dla węgla czy gazu mówimy tutaj o kilkuset gramach CO2 i innych gazów cieplarnianych na każdą kilowatogodzinę. W przypadku tych źródeł niskoemisyjnych, czyli czy to będzie fotowoltaika, wiatr, woda czy atom, mówimy tutaj o kilkunastu, czy wręcz czasami nawet kilku gramach na każdą kilowatogodzinę. Więc wniosek jest prosty. My musimy odchodzić od źródeł opartych o paliwa kopalne, gaz, ropę i węgiel i przechodzić na te źródła właśnie odnawialne oraz energetykę jądrową. I jak dobrze nam idzie, można by zadać sobie pytanie dekarbonizacji. Jeśli popatrzymy na ostatnie 30 lat, czyli od kiedy my gdzieś globalnie tematem klimatu się zaczęliśmy zajmować, widzimy tutaj całkowitą produkcję energii elektrycznej w oparciu o różne źródła. No i widzimy, że ona wzrosła mniej więcej dwukrotnie, całkowita produkcja. Wzrosła oczywiście produkcja ze źródeł, widzimy dynamicznie rozwijające się na przykład źródła odnawialne, ale co ciekawe, jeśli popatrzymy na udział źródeł niskoemisyjnych, różnych, procentowych w tej produkcji, to ta zmiana była w tych ostatnich 30 latach stosunkowo niewielka, dlatego że z poziomu około 37% wzrosło to o niecałe 3 punkty procentowe. Więc w 30 lat 3 punkty procentowe, pozostałe 60 punktów procentowych my musimy w kolejne 30 lat przestawić światową energetykę na te źródła niskoemisyjne i dlatego jednym z nich musi być oczywiście energetyka jądrowa. No i skąd ona się zaczęła, skąd się wzięła? Pierwszym reaktorem, który powstał na świecie, był oczywiście reaktor Chicago Pile 1, który został zbudowany na korcie do gry w rackets na Uniwersytecie Chicagowskim. W roku 1942, 2 grudnia po raz pierwszy ten reaktor rozpoczął pracę. Co ciekawe, 10 lat wcześniej dopiero Chadwick odkrył deutron, więc od odkrycia cząstki, która inicjuje reakcję rozszczepienia, do budowy pierwszego reaktora upłynęło zaledwie 10 lat. Dzisiaj my mówimy o perspektywie budowy pierwszej elektrowni jądrowych w Polsce i też one mają zacząć funkcjonować za mniej więcej 10 lat. Dlaczego, skąd się wzięła taka różnica? Jedną z takich różnic może być rzecz, którą mówił Enrico Fermi, jeden z twórców Chicago Pile 1, który powiedział dziekanowi swojego wydziału o tym, że uruchomił ten reaktor dopiero po tym, jak został ten reaktor uruchomiony.
Dlaczegoż to? No dlatego, że podejrzewał, że dziekan musiałby się go spytać, czy to na pewno bezpieczne, a on mówił, że no na stan dzisiejszej wiedzy to z całą pewnością nie mógłby odpowiedzieć twierdząco bądź przecząco. Dzisiaj takie podejście jest zupełnie inne. Jest to branża bardzo mocno regulowana, dlatego te zmiany w niej zachodzą zdecydowanie wolniej. Ale zaczęło się od tego reaktora, który działał w bardzo prosty sposób. Były to po prostu sztaby uradowe przekładane sztabami grafitowymi. Grafit jako moderator, który spowalnia nasze neutrony, aby ułatwić zachodzenie reakcji rozszczepienia. I w zasadzie taki reaktor, który jeszcze nie produkował żadnej użytecznej energii, on się nieco gdzieś podgrzał, kiedy zachodziła w nim reakcja rozszczepienia, ale to ciepło dało przez ścianki po prostu. No ale po jakimś czasie pomyślałem, no może zróbmy z tym coś więcej, możemy dodać tutaj pewne elementy. No bo żeby zbudować prosty reaktor jądrowy, potrzebujemy kilku prostych elementów. Potrzebujemy paliwa, takim paliwem jest uran. Może to być uran czy to naturalny, czy lekko wzbogacony o ten izotop rozszczepialny 235, żeby nam ułatwić właśnie zajście reakcji rozszczepienia. Potrzebujemy moderator, który nam spowolni neutrony. Oczywiście możemy sobie poradzić bez niego też, ale to wymaga wyższych wzbogaceń naszego paliwa. Potrzebujemy jakąś osłodę biologiczną, elementy sterujące i to w zasadzie tyle. Natomiast jeśli będziemy produkować tam ciepło, musimy dodać jeszcze jeden ważny element, czyli jakiś czynnik odbierający ciepło z naszego reaktora, tak żebyśmy mogli tę energię jakoś wykorzystać. Docelowo także może wyprodukować energię elektryczną. Oczywiście sam reaktor produkuje ciepło. Możemy bezpośrednio oddać je na przykład w postaci ogrzewania, czy to ogrzewania jakiegoś budynku, czy do jakiegoś procesu technologicznego, a możemy je wykorzystać do podgrzania pary wodnej i produkcji energii elektrycznej. Zresztą dlatego też się mówi, że energetyka jądrowa nie była wielkim przełomem, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, ale wielkim przełomem, jeśli chodzi o metody gotowania wody. I tutaj dochodzimy do tego, zaczęło się od tego stosunkowo prostego reaktora, który składał się z moderatora grafitowego i paliwa. Natomiast oczywiście tych możliwości jest więcej i rodzajów reaktorów, które możemy gdzieś spróbować zbudować, jest zdecydowanie więcej. Oczywiście możemy te reaktory podzielić ze względu na funkcje, inne będą reaktory badawcze, inne reaktory eksperymentalne, inne energetyczne, napędowe, produkcyjne, takie, które służą do produkcji na przykład plutonu. To są nieco inne rodzaje, każdy będziemy budować nieco inaczej. Natomiast ich budowę, każdego z nich możemy też podzielić na to, z jakiego będziemy korzystać moderatora, czy to będzie grafit, ciężka woda, lekka woda, czy może bez moderatora reaktor prędki będziemy chcieli zbudować. Możemy wybrać różne chłodziwa, może to być gaz, na przykład dwutlenek węgla, hel, znowu woda, może to być ciekły metal, na przykład ciekły sól, różnego rodzaju konstrukcje, basenowe reaktory, zbiornikowe, kanałowe, czy sposób odbierania tego ciepła, czyli czy będziemy bezpośrednio czynnik roboczy podgrzewać w reaktorze, kierować na turbinę, czy za pośrednictwem jakiegoś wymiennika ciepła. Więc tych możliwości jest tutaj bardzo wiele i możemy teraz je łączyć na w zasadzie dowolne sposoby. Może nie dosłownie dowolne, bo niektóre tutaj konfiguracje nie będą chciały w ogóle działać, ale istnieje tutaj naprawdę bardzo duża dowolność w tym, jak możemy nasz reaktor próbować konfigurować. No i na początku energetyki jądrowej testowano bardzo różne konfiguracje, tak? Chcemy reaktor energetyczny, moderowany ciężką wodą, tak? Ale weźmy chłodziwo gazowe, powiedzmy układ kanałowy i taki reaktor może działać? Oczywiście może, na przykład na Słowacji taki reaktor przez jakiś czas działał. Oczywiście niektóre rozwiązania sprawdziły się lepiej, inne gorzej. Dlatego dzisiaj tych rodzajów jest zdecydowanie mniej. No jeśli patrzymy na pierwsze prototypy, to warto wspomnieć jeszcze nie o reaktorach energetycznych. One miały cel produkcyjny, służyły do produkcji po prostu plutonu, ale dwa reaktory, X10 i Hanford B. X10 to w zasadzie było konstrukcyjnie takie Chicago Pile, tylko z dodanym chłodzeniem gazowym w tym przypadku. Natomiast Hanford podobnie, tylko w tym przypadku było to chłodzenie wodą, czyli w obu przypadkach blok grafitowy z umieszczonym paliwem, grafit jako moderator i dołożone chłodziwo bądź to w postaci gazu, bądź w postaci wody. Ale na początku tych badań nad wykorzystaniem energii jądrowej testowano również inne rozwiązania, na przykład homogeniczny reaktor wodny, który widzimy tutaj, w którym
Uran miał postać azotadu uranu, roztworu wodnego azotadu uranu dokładnie. Woda pełniła funkcję moderatora. No i kiedy on się zebrał, tutaj w tej części zachodziła nam reakcja rozszczepienia. Również pierwszy reaktor prędki, na przykład chłodzony w tym przypadku ciekłym metalem, dokładnie rtęcią, która jest ciekła już w temperaturze pokojowej i z tego powodu został wybrany reaktor Clementine. Wszystkie uruchomione jeszcze w latach 40. Tak jak mówiłem, bardzo różne rozwiązania próbowano. No ale mamy już reaktor, który w jakiś sposób funkcjonuje i co możemy spróbować zrobić dalej. No chcemy wyprodukować teraz energię elektryczną. No i pierwszą energię elektryczną wyprodukowano w reaktorze X10. Jeszcze w latach 40., a stało się w ten sposób, że technicy tam pracujący na jednym z kanałów chłodzących wzięli taką zabawkową maszynę parową, postawili tam i małą żaróweczkę w tej zabawce byli w stanie zasilić. I mieliśmy pierwszą jądrową elektryczność. Reaktor o rozmiarach tam kilkanaście metrów na kilkanaście metrów na kilkanaście metrów i taka parawatowa żaróweczka zasilona. Jeszcze nie najbardziej efektywny sposób, ale pierwsza elektryczność w pewnym sensie, no jakiś przełom technologiczny się w ten sposób dokonał. No, natomiast z czasem powstały już pierwsze reaktory energetyczne, które już służyły nam do produkcji stricte energii elektrycznej, ale warto wspomnieć o tych, dlatego że one są, można powiedzieć, bezpośrednimi potomkami tych reaktorów, które teraz widzimy na ekranie. I pierwszą elektrownią jądrową na świecie była w Obnińsku w 1954 roku uruchomiona elektrownia z reaktorem AM1. AM to skrót od atom mirny, czyli pokojowy atom. Niewielka, bo tylko 5 MW. I ten reaktor to był znowu blok grafitowy z kanałami, w których umieszczone było paliwo i wszystko chłodzone wodą, bardzo podobnie jak reaktor Hanford B, który widzieliśmy wcześniej. Czyli tą konfigurację, którą tutaj widzimy. Moderator to grafit, chłodzony lekko wodą, konstrukcja kanałowa i tak dalej. No natomiast do tego miana pierwszych elektrowni tutaj kandyduje kilka, bo jeśli oczywiście spytamy gdzieś na świecie, najczęściej usłyszymy, że tym pierwszą elektrownią była elektrownia M1, ale jak spytamy Brytyjczyków, to oni powiedzą nie, to była Calder Hall i oni bardzo często mówią, że to była pierwsza komercyjna elektrownia jądrowa, która produkowała tę energię elektryczną jednak w takich większych ilościach, bo tutaj mówimy o mocy już 60 MW, uruchomiona w 1956 roku. Takich reaktorów powstało tam kilka. Tu widzimy uroczystość otwarcia, w której bierze udział królowa Elżbieta II, która właśnie otworzyła wtedy tąże elektrownię. No i znowu, jaki to reaktor? Znowu reaktor moderowany grafitem, tym razem chłodzony gazem, dokładnie dwutlenkiem węgla, czyli znowu można powiedzieć, że jego poprzednikiem był ten reaktor X10. Czyli taka konfiguracja, tak wybrane te elementy, czyli idziemy sobie spokojnie do kolejnej z tych pierwszych elektrowni, tej chyba najważniejszej dzisiaj, jak sobie popatrzymy. Była uruchomiona w 1958 roku w Shippingport w stanie Pensylwania elektrownia Shippingport Atomic Power Station, w której po raz pierwszy zastosowano reaktor wodny, a dokładnie reaktor wodny ciśnieniowy, czyli w tym przypadku zdecydowano się na konfigurację, w której zarówno moderatorem i chłodziwem jest lekka woda, konstrukcja jest już tym razem zbiornikowa i mamy pośredni układ chłodzenia. No i tak wygląda taki reaktor. To są reaktory, które w porównaniu z tymi poprzednimi, to one, można powiedzieć, później zawojowały świat i dzisiaj 3/4 reaktorów energetycznych na świecie to właśnie ta ogólna zasada działania, którym pierwowzorem był właśnie reaktor w Shippingport. Czyli mamy nasz reaktor jądrowy, w którym wodę utrzymujemy pod wysokim ciśnieniem, także na wyjściu ona, mimo że ma około 300 stopni, ciągle jest w stanie ciekłym i dopiero później kierowana jest do wytwornicy pary, gdzie ma kontakt z wodą drugiego obiegu, do której oddaje ciepło. Tam już mamy niższe ciśnienie i powstaje nam para wodna, którą następnie kierujemy na turbinę. No i dalej, jak w klasycznej elektrowni, produkujemy dzięki temu tą energię elektryczną. No i to jest to rozwiązanie, które najbardziej się upowszechniło, było najłatwiejsze do zrealizowania pod wieloma względami. Natomiast oczywiście te reaktory w stosunku do tego pierwszego były stopniowo rozwijane, ulepszane i bardzo często mówimy tutaj o tak zwanych generacjach reaktorów jądrowych, czyli mamy tą pierwszą generację, która powstawała w latach 50., 60., to były te pierwsze prototypy.
w tym okresie testowano bardzo różne rozwiązania. Tak? Te reaktory wszystkie, o których mówiłem wcześniej, czyli moderowane grafitem, chłodzone czy to gazem, czy to wodą, reaktory wodne, które tu byłem, ale też reaktory na przykład moderowane ciężką wodą. Bardzo wiele różnych rozwiązań wtedy testowano i niektóre sprawdzały się lepiej, inne gorzej. I kiedy doszło już do takiej dużej komercjalizacji energetyki jądrowej, przede wszystkim w latach 70., 80., kiedy zaczęła powstawać ta tak zwana druga generacja reaktorów jądrowych, to jest ta, która dzisiaj dominuje, większość pracujących dzisiaj reaktorów jądrowych należy do generacji właśnie drugiej, no tutaj już dominowały zdecydowanie reaktory wodne, aczkolwiek jeszcze reaktory gazowe w Wielkiej Brytanii powstawały na przykład, czy na przykład powstające w Związku Radzieckim reaktory RBMK, chłodzone wodą, ale moderowane grafitem, czy kanadyjskie reaktory CANDU, reaktory ciężkowodne. Natomiast w latach 90. zaczęto mówić o tak zwanej trzeciej generacji reaktorów. I tutaj, co ciekawe, w zasadzie już została ona całkowicie zdominowana przez reaktory lekkowodne, czyli takie moderowane i chłodzone lekko wodą. I było to standardowe, stopniowe rozwinięcie tych projektów generacji drugiej. Tutaj nie zachodziły jakieś rewolucyjne zmiany, raczej stopniowe, ewolucyjne ulepszanie tej technologii. No natomiast ponieważ rynek w tych krajach, które budowały wcześniej intensywnie energetykę jądrową, był już wysycony na tym etapie, to tych reaktorów powstało stosunkowo niewiele i kiedy powrócono do idei budowy masowej energetyki jądrowej w latach 2000, to ukuto taki termin, to co dzisiaj też mówimy, generacji trzeciej plus. Tylko dlaczego trzeciej plus, a nie czwartej? Dlatego, że w międzyczasie generacji czwartej został przypisany ten numer, zostały do niej przypisane te technologie reaktorowe, nad którymi my dzisiaj pracujemy i które mogą w przyszłości się pojawić, te tak zwane zaawansowane reaktory. Więc ponieważ czwórka była zajęta, a chciano jakoś się odróżnić, że to co dzisiaj jest, to jest jednak lepsze, ulepszone w stosunku do tego, co było w latach 90., więc okuto taki termin generacja 3+. Dzisiaj też czasami widzimy generacja 3++ nawet. Natomiast czym różni się generacja trzecia od generacji trzeciej plus? No o tym decyduje akurat dział marketingu danej firmy, która nam oferuje takie reaktory. Nie ma tutaj żadnych ścisłych technicznych wymogów, które musi spełniać reaktor, żeby był uznany za należący do jednej czy drugiej kategorii. Natomiast jakbyśmy popatrzyli sobie tak dokładniej na to, jak się rozwijały te poszczególne reaktory, to możemy sobie takie całe drzewo genealogiczne zrobić dla tych poszczególnych technologii i co ciekawe, zaczynając od kilku w zasadzie tych pierwszych jednostek, rozwinęło się w wielu krajach gama technologii zdecydowanie szersza. Jeśli popatrzymy sobie tylko na te najpopularniejsze reaktory wodne ciśnieniowe, które tutaj są zaznaczone na zielono, to w zasadzie są dwie linie rozwojowe. Jedna to linia ta zaczynająca się od radzieckich konstrukcji WWER, kontynuowanych dzisiaj w budowie w Rosji i wywodząca się od amerykańskich reaktorów Fermi Westinghouse, cała seria reaktorów, nazwijmy to sobie zachodnich, wodnych ciśnieniowych, dlatego że ta technologia później została z prawem do dalszego rozwoju później przetransferowana czy to do Niemiec jeszcze w latach 70., czy to do Francji, która swoją przygodę z energetyką jądrową zaczynała od własnych reaktorów gazowo-grafitowych, ale później stwierdziła, że jednak dużo lepszym rozwiązaniem są reaktory wodne i zakupiła tutaj technologię amerykańską, która rozwinęła samodzielnie. Później, co ciekawe, ta francuska technologia została przekazana dalej, przetransferowana do Chin i dzisiejsze chińskie reaktory są, można powiedzieć, następcami czy rozwinięciem reaktorów francuskich. Ze Stanów Zjednoczonych także do Szwecji ta technologia trafiła, także do Korei, dlatego dzisiejsze reaktory koreańskie są rozwinięciem reaktorów amerykańskich, co też powodowało niedawno spór prawny między firmami KEPCO i Westinghouse o to, czy KEPCO może samodzielnie eksportować tą technologię do innych krajów bez zgody Amerykanów. Więc te technologie są ze sobą bardzo mocno związane, a to powoduje też, że wiele rozwiązań w nich jest tutaj bardzo podobnych. Natomiast mówiąc o tym rozwoju technologii, trzeba wspomnieć o jednym bardzo istotnym zjawisku, które tak czasami nazywamy hype cycle, czyli o tym, jak my podchodzimy do różnego rodzaju technologii, do różnych innowacji. Wygląda to tak, że zaczyna się to od jakiegoś pomysłu, jakaś technologia się rodzi, no i później mamy bardzo szybki wzrost takich rozbuchanych oczekiwań. Nam się wydaje, że ta technologia załatwi, zmieni świat zupełnie.
zupełnie, no ale później zachodzi nam pewnego rodzaju rozczarowanie i z czasem dopiero mamy dojrzałą technologię sprawdzoną, która nam już działa. No jeśli by te rozbuchane oczekiwania miały mieć jedną twarz, to najprawdopodobniej wyglądałaby ona dzisiaj tak. Natomiast no, wiele jest technologii, które przechodzą przez takie etapy. W latach 60. w kontekście atomu mówiło się, że ta energia będzie już niedługo zbyt tania, by to w ogóle mierzyć. Tak? To takie z angielskiego to chip to meter sformułowanie. No okazało się, że jednak nie. No i po jakimś rozczarowaniu dzisiaj my wychodzimy na już ten etap tych działającej technologii dojrzałej. Jeśli mówimy o technologiach niskoemisyjnych, dojrzałych, to oczywiście to będzie przede wszystkim dzisiaj oczywiście atom, fotowoltaika, będzie to wiatr. To są te rzeczy, które są sprawdzone, które wiemy, że działają. I warto pamiętać o tym zjawisku, jeśli mówimy o różnych innowacjach i słyszymy o tym, że nagle się pojawiło nowe odkrycie i ono zaraz wywróci wszystko do góry nogami. No najczęściej okazuje się, że te zmiany zachodzą wolniej i technologie raczej zmieniają się w sposób ewolucyjny. Więc no, z tego dosyć istotnego rozwoju, jak popatrzymy na ofertę reaktorów jądrowych, które dzisiaj można u kogoś zamówić i kupić, to w zasadzie jest to 5 dzisiaj technologii. Jest to chiński reaktor Hualong-1. Takie jednostki są budowane i działają dzisiaj przede wszystkim w Chinach, a także 2 w Pakistanie. Jest to francuski reaktor EPR. Już mamy działające takie jednostki 2 w Chinach, 1 w Finlandii, kolejne 3 w budowie, 1 we Francji, 2 w Wielkiej Brytanii. Koreański reaktor APR 1400, 6 działających w Korei, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz kolejne 4 w budowie. Amerykański reaktor AP1000 firmy Westinghouse, 5 jednostek już w ruchu, 4 w Chinach, 1 w Stanach Zjednoczonych, 1 jeszcze w trakcie rozruchu w Stanach Zjednoczonych i kolejne już nie tyle Westinghouse'a, co opracowane na ich podstawie chińska wersja CAP-1004, kolejne jednostki w budowie. I jeszcze reaktor z jednego kraju, o którym nie będziemy tutaj wspominać, dlatego został tutaj zamazany, ale też kraj, który bardzo intensywnie tą technologię jądrową do różnych krajów na zewnątrz sprzedaje. W kontekście polskim my oczywiście z różnych powodów mówiliśmy o tych 3 technologiach do wyboru, które mamy, tych środkowych, czyli francuski EPR, koreański APR 1400 i amerykański AP1000. Wszystko reaktory, które już zostały gdzieś zbudowane, które gdzieś już dzisiaj działają. Czym one się różnią od tych starszych reaktorów? No przede wszystkim w tym rozwoju do generacji 3, potem 3+, jednym z najważniejszych wymogów było powiększenie bezpieczeństwa w stosunku do poprzednich reaktorów. To się przejawiało przede wszystkim takimi 2 drogami. Jedna rzecz to jest większa redundancja układów bezpieczeństwa. Drugi to jest wprowadzenie tak zwanych pasywnych układów bezpieczeństwa, czyli takich, których do działania nie wymagają zasilania energią elektryczną. I w zasadzie wszystkie te reaktory na różne sposoby, ale te wymogi właśnie spełniają, więc to są technologie bardzo bezpieczne, bardzo nowoczesne i technologie, które gdzieś już dzisiaj działają. Oczywiście ciągle pracujemy nad reaktorami 4. generacji, czyli z tych różnych konfiguracji, które nie sprawdziły się jeszcze tak komercyjnie się jeszcze nie udało ich budować w dużej skali, ale z jakichś powodów ciągle nad nimi pracujemy. Na przykład reaktory wysokotemperaturowe, które ich zaletą może być tak, że jeśli tą technologię opracujemy, to będziemy mogli z takiego reaktora uzyskać zdecydowanie wyższą temperaturę, co może umożliwić zasilanie różnego rodzaju procesów technologicznych, które wymagają wysokiej temperatury w sposób bezemisyjny, na przykład czy produkcja wodoru, czy w metalurgii do różnego rodzaju zakładów chemicznych. Dlatego mimo, że takie reaktory w przeszłości budowaliśmy i były z nimi problemy technologiczne, to ciągle je badamy, dlatego że one mają pewne zalety, o które warto jeszcze nad tą technologią popracować, ale dzisiaj to jeszcze nie jest technologia gotowa do wdrożenia na szeroką skalę. No i dochodzimy tutaj do reaktorów SMR. To hasło, które dzisiaj słyszymy bardzo często pojawia się ono w mediach, zarówno polskich, jak i światowych. Mówi się o nich jako te reaktory, które mają być tutaj jakimś game changerem. No, natomiast zobaczmy, jak to faktycznie będzie. Zacznijmy od tego po prostu, czym są te reaktory SMR, bo to jest hasło takie, które bardzo często jest gdzieś rzucane, że to reaktor SMR i co to jest. No, rozwinięcie tego skrótu to jest Small Modular Reactors, czyli po polsku małe reaktory modularne bądź modułowe. Zwykle przyjmuje się, że to są reaktory, które mają moc do 300 MW elektrycznych z takiego bloku
energetycznego w porównaniu z tymi klasycznymi, dużymi, które widzieliśmy tam parę slajdów wcześniej, które mają ponad 1000 megawatów elektrycznych z takiego bloku i które mają charakteryzować się modularnością konstrukcji, czyli mają być przynajmniej w części produkowane w postaci gotowych modułów i w ten sposób dostarczane na plac budowy, dzięki czemu ta budowa ma następować sprawniej, ma następować szybciej. No natomiast historycznie ten skrót też oznaczał small and medium reactors. Co ciekawe, jeszcze 20 lat temu raczej w takim kontekście to używano. Również ta umowna granica 300 MW nie jest ścisła, dlatego że Rolls-Royce niedawno wypuścił swoją koncepcję SMR-a, Rolls-Royce SMR, która ma mieć 470 MW elektrycznych. Jak sobie przypomnimy reaktor WWR 440, którego budowę w Żarnowcu między innymi tak reaktorów zaczęliśmy, który dzisiaj funkcjonuje na Słowacji, czyli ta klasyczna, duża energetyka jądrowa tak zwana, to tam mamy 440 MW elektrycznych z takiego bloku. Czyli widzimy, że ta granica nam się zupełnie tutaj zaciera między tym, co jest tym reaktorem w cudzysłowie dużym, a co jest reaktorem małym. Tak samo jeśli mówimy o modularności konstrukcji, to modularność konstrukcji w ogóle w technice, nie tylko w energetyce jądrowej, nie jest żadnym zupełnie nowym pomysłem. Jest czymś, co występuje od lat 60. na budowach dużych elektrowni. Natomiast oczywiście tutaj docelowo ma być stosowana ona po prostu szerzej, więc znowu nie mówimy tu o jakiejś wielkiej rewolucji, raczej o ewolucyjnym ulepszaniu pewnych rozwiązań. Natomiast co jest bardzo istotne, dlatego że w tym haśle SMR mieszczą się koncepcje reaktorów oparte o bardzo różne technologie. Zarówno w oparciu o technologię reaktorów lekkowodnych, wrzących bądź ciśnieniowych, czyli tych, które w tych swoich dużych wersjach pracują na świecie dzisiaj masowo. Ta technologia jest bardzo dobrze sprawdzona. Oczywiście o bardzo różnym stopniu zaawansowania prac są te reaktory, a zwłaszcza te, które nie są oparte o reaktory lekkowodne, tylko różnego rodzaju rozwiązania czwartej generacji. Tak? Czyli to jest ten mniejszy kuzyn tych reaktorów czwartej generacji. To mogą być to zarówno reaktory, dajmy na to prędkie, słyszymy o koncepcjach chłodzonych stopionymi solami, no to automatycznie wiemy, że to są technologie, które jeszcze nie mają takiego doświadczenia eksploatacyjnego jak reaktory lekkowodne i też trzeba to oczywiście brać pod uwagę. Więc ten stopień zaawansowania prac jest bardzo różny. No i też czasami mówimy o tym, że one przez to są takim smartly marketed reactors, dlatego że mówimy o nich dzisiaj bardzo dużo, jest o nich bardzo głośno. Nie do końca wiemy, co jest SMR-em, a co nie jest. No, przykład tego jest tutaj świetny. Znowu decyduje, który dział o tym, co jest SMR-em, a co nie. Dział marketingu, tak? Bo nie ma tutaj żadnych takich sztywnych ram, które mówią, co jest SMR-em, a co SMR-em oczywiście nie jest. Więc łącznie Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej na dzisiaj zidentyfikowała 83 koncepcje takich reaktorów SMR. Bardzo różne, tak jak mówiłem wcześniej. Część z nich to reaktory lekkowodne, część z nich to te reaktory tej technologii czwartej generacji, czyli ciekłosolne, wysokotemperaturowe, reaktory prędkie, o bardzo różnym stopniu zaawansowane. Niektóre już w trakcie budowy, niektóre przechodzące przez proces uzyskiwania wszystkich zgód, czyli tego sprawdzenia przez dozory jądrowe w różnych krajach, czy to jest odpowiednio bezpieczna konstrukcja i czy możemy ją budować, po takie koncepcje, które mają jakieś kilka prostych obliczeń i 5 slajdów w PowerPoincie. Więc tutaj ten rozstrzał jest bardzo, bardzo szeroki, ale tych koncepcji faktycznie łącznie jest 83, tyle było pod koniec zeszłego roku, być może kilka nowych w międzyczasie doszło. No i teraz pytanie, czy są małe, bo czasami jak słyszymy i w mediach czytamy o SMR-ach, to czasami mamy takie wyobrażenie, że to będzie jakaś mała osiedlowa elektrownia, tutaj mały budyneczek, reaktorek malutki wstawimy i tak będzie. No, pamiętajmy o tym, że ciągle mówimy o zakładach zwykle liczonych przynajmniej w dziesiątkach megawatów bądź niskich setkach, więc ciągle mówimy o dużych zakładach przemysłowych. Bardzo często jakby ktoś popatrzył przez płot na budynek, to w sumie nie wiedziałby, czy to jest ten mały reaktor, czy ten duży. Z zewnątrz wygląda bardzo podobnie. I jak popatrzymy na kilku wybranych modeli dużych reaktorów, czyli AP1000 czy ABWR-a i kilku tych małych, na wymiary tych elementów, to okazuje się, że one nie chcą być specjalnie małe. Niektóre z tych wymiarów są mniejsze, często są mniejsze średnice, co ułatwia produkcję, ale bardzo często te wymiary w zasadzie nie odbiegają od wymiarów tych klasycznych, dużych reaktorów.
Tak samo jeśli mówimy o rozmiarach budynków, czyli jakbyśmy tak popatrzyli właśnie z zewnątrz przez płot, dlatego że na przykład reaktor NuScale jest przewidziany do budowy w takich klastrach po kilka reaktorów, więc jakbyśmy popatrzyli na taki budynek, w którym jest 12, jedna z tych przewidywanych przez NuScale na konfiguracji, no to widzimy, że ten budynek to jest w zasadzie takiej wielkości jak budynek dużego reaktora. Znowu, patrząc przez płot, nie za bardzo widać tą różnicę. Natomiast faktycznie to, co się zmienia tutaj, chociaż też bardzo zależy od tego, o której koncepcji SMR mówimy, faktycznie wchodzi nam dosyć szerzej ta modularność. Przykładem tutaj bardzo dobrym jest NuScale, który faktycznie tą modularność posunął dosyć daleko, czyli mamy układ, w którym mamy cały moduł reaktora składający się z samego reaktora i nad nim od razu w środku w module umieszczonej zintegrowanej wytwornicy pary, czy to jest jeden element. Pojedynczy taki moduł to jest 77 MW elektrycznych potem po przejściu przez turbinę i przygotowane jest w jednym budynku, że takich modułów może być umieszczone 4, 6, aż do 12, także taka elektrownia możemy stosunkowo łatwo sobie zbudować ją w zależności od tego, czy my potrzebujemy 300 MW, a może okolice 500, aż tam do okolicy 900, gdybyśmy tę 12-modułową elektrownię postawili. Więc faktycznie widzimy, że ta modularność tutaj następuje dalej, ale jeśli chodzi o modularność, to tutaj widzimy ciekawy przykład. To jest zdjęcie z 2015 roku, kiedy na budowie bloku Vogtle 3 AP1000, duży reaktor, umieszczono tutaj blok CA1, taki moduł. Dlatego tu się okazuje, że ta modularyzacja też w przypadku dużych elektrowni też poszła bardzo mocno do przodu i buduje się je też właśnie, można powiedzieć, z takich gotowych komponentów przygotowanych wcześniej w fabrykach, co ma umożliwić szybszą budowę. Więc widzimy, że ta modulizacja nie jest tutaj wyłącznie stosowana w reaktorach SMR. Zresztą ta modularyzacja też może czasami doprowadzać do problemów, bo się okazuje, że przyjeżdża moduł i on nie do końca chce pasować do tego drugiego. Takie rzeczy też na początku mogą się zdarzać. Więc kiedy te SMR-y mogą się pojawić, kiedy mogą działać. No i w zależności znowu od tego, co sobie potraktujemy jako SMR-a, to chcemy powiedzieć, ale one już były. Tu tylko kilka przykładów. Reaktor PM2A, malutki reaktorek o mocy 2 MW elektrycznych, już z takiego bloku, który zasilał bazę na Grenlandii, amerykańską bazę wojskową Camp Century w latach 60. na początku. 3 lata ten reaktor tylko popracował, ale faktycznie mały, nieduży reaktorek, który został w całości w kilku modułach przewieziony na miejsce, zainstalowany, działał. Tak? Analogiczna, bardzo podobna konstrukcja, która zasilała bazę wojskową Fort Greely na Alasce w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład reaktor MH1A, który od końca lat 60. przez 10 lat zasilał kanał panamski, znowu nieduży reaktorek o mocy 10 MW. My widzimy teraz, że bardzo podobne koncepcje czasami powracają, bo jak popatrzymy na to, te świeże SMR-y, czyli to, co możemy zakwalifikować jako SMR-y, no to na przykład oddany do użytku w 2020 roku Akademik Łomonosow, czyli pływająca elektrownia jądrowa przewidziana do zasilania rosyjskiego tej dalekiej północy z 2 reaktorami KET-40S o mocy 35 MW elektrycznych z bloku. Każdy taki reaktor. Więc widzimy, ta koncepcja bardzo podobna jak ta do zasilania kanału panamskiego. Chociaż oczywiście konstruktorzy powiedzą, że nie analoga w mirie, a taki analog kiedyś jeszcze w latach 60. Amerykanie faktycznie stworzyli. Z działających mamy uruchomiony 2 lata temu w Chinach reaktor HTRPM. W zasadzie można powiedzieć 2 reaktory, bo to są 2 bliźniacze jednostki pracujące po prostu w połączeniu na jedną turbinę. No i w budowie mamy w Chinach kolejny reaktor ACP-100. Widzimy tutaj jego budowę. Zresztą widzimy na tej budowie, że ona tak się na zdjęciu tak nie do końca chce różnić od tej klasycznej budowy dużego bloku. Wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Czy budowany od 2015 roku w Argentynie reaktor Karem-25 o mocy 25 MW. Natomiast wszystkie 4, które tutaj widzimy,
to są jednak jednostki, które raczej w Polsce my nie zbudujemy. Jeśli mówimy o tych komercyjnych SMR-ach, to warto wspomnieć o 5 koncepcjach, które gdzieś są najbliżej komercjalizacji. Natomiast żadna z nich jeszcze nie uzyskała nigdzie zezwolenia na budowę, czyli żadna budowa jeszcze nie ruszyła. Zaawansowane dosyć prace są prowadzone i rozmowy w kontekście polskim są o tych 4 reaktorach, natomiast 2 najbardziej zaawansowane to jest oczywiście GE Hitachi BFR X300 oraz Voyager firmy NuScale. To są pierwsze komercyjne SMR-y, których budowa może rozpocząć się w ciągu najbliższych kilku lat i jest szansa, że na początku lat 30. faktycznie staną się one już komercyjną technologią. No więc na podsumowanie, podobno na każdej prezentacji dobrze zrobić cytat z jakiegoś wielkiego człowieka, w tym przypadku naszego wielkiego rodaka, urodzonego w Makowie Mazowieckim, admirała Hymana Rickovera, który był ojcem marynarki jądrowej amerykańskiej, no tak był czasami określony za jego wkład olbrzymi, czy to w budowę reaktorów zarówno tych napędowych, jak i pierwszych reaktorów do produkcji energii elektrycznej, między innymi Shippingport, którego wspominałem. I on mówił o tym, że taki właśnie akademicki reaktor zwykle to na początku, jak sobie gdzieś tam robimy koncepcję, to on jest zawsze prosty, mały, tani, lekki, łatwo się go buduje. No wszystko będzie super, tak, tani, bardzo łatwo wszystko idzie, ale potem się okazuje, że taki praktyczny reaktor zwykle potem jest, że no jest w budowie teraz, pewnie już jest opóźniony względem harmonogramu, już są przekroczone koszty i wymaga mnóstwo takich drobnych rzeczy do poprawy, których się na początku nie spodziewaliśmy. No i jaki z tego jest morał bardzo ważny, no taki, żeby w technologiach, zwłaszcza skomplikowanych technologiach jądrowych, nie spodziewać się szybko nadchodzących rewolucji. Te zmiany będą przychodzić nowe technologie, ale będzie się działo to w sposób bardziej ewolucyjny, a jeśli mamy odnieść sukces w transformacji energetycznej, w zapobieganiu katastrofie klimatycznej, to my musimy bazować przede wszystkim na tych technologiach, które dzisiaj już mamy dostępne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za świetny wykład. Skądinąd bliski memu sercu ze względu na wykształcenie, ale pierwszeństwo w zadawaniu pytań wędruje do Państwa. Czy ktoś chce zadać pytanie? Proszę bardzo wyraźnie. O, już mamy co najmniej 2 zgłoszenia. Zapraszam. Chciałem zapytać, czy wraz z rozwojem technologii nowych reaktorów pojawiają się też jakieś nowe przełomy co do tego, co zrobić z paliwem, które po nich zostaje? Tutaj, jak mówiłem, tutaj mamy do czynienia właśnie raczej z ewolucją niż rewolucją, dlatego że jeśli chodzi o to ponowne wykorzystanie wypalonego paliwa, to można je częściowo robić nawet w reaktorach lekkowodnych. I to jest technologia, którą na przykład Francuzi już dzisiaj stosują na skalę przemysłową, czyli my rozdzielamy to, co jest w wypalonym paliwie, odzyskujemy uran i pluton, które możemy ponownie wykorzystać, natomiast produkty rozszczepienia i rzadkie aktynowce tak zwane trafiają nam na składowisko. Natomiast jeśli chcielibyśmy całkowicie domknąć cykl, czyli się pozbyć po prostu całych aktynowców, przede wszystkim tych transuranowców rzadkich, czyli takich na przykład Cure, Americ, Neptun, to tutaj musimy jednak patrzeć w stronę właśnie nowych technologii, na przykład reaktorów prędkich i to jest jeden z powodów, dla których my ciągle się przyglądamy reaktorom prędkim. Dlaczego chcemy pracować nad tą technologią, mimo że ona jest trudniejsza, tak, do realizacji niż reaktor lekkowodny, więc znowu przejściowo możemy to robić już dzisiaj. Niestety, bądź stety, dzisiaj jeszcze świeży uran jest po prostu za tani, żeby to była konkurencyjna cenowo technologia, ale jest to technologicznie możliwe już dzisiaj. Natomiast to kompletne zamknięcie cyklu to jest właśnie jedna z motywacji do pracy nad reaktorami 4. generacji. Kolejne pytanie. Ja też chciałbym spytać, jaką przyszłość w energetyce jądrowej mają inne paliwa jądrowe, na przykład TOR-232? TOR jest oczywiście materiałem tak zwanym paliworodnym, tak? Czyli on sam w sobie paliwa stanowić nie może, natomiast w nim może powstawać TOR-233, potem protaktyn i oczywiście potem uran-233, który już jest rozszczepialny, więc tego typu prace są prowadzone i w takim ograniczonym stopniu już
był wykorzystywany w klasycznej energetyce jądrowej tor, bo można znowu to zrobić nawet w reaktorze lekkowodnym, po prostu dając część paliwa klasycznego uranowego i uzupełniając częściowo paliwem torowym. Natomiast znowu tutaj decydują w tym momencie jeszcze kwestie ekonomiczne, które powodują, że no to jest coś, co w ograniczony sposób możemy robić, ale dzisiaj jeszcze nie jest po prostu konkurencyjne. Ale znowu szersze wykorzystanie toru to też jest właśnie motywacja jedna do rozwoju reaktorów, między innymi także reaktorów prędkich, powielających. Dziękuję i zapraszam nadal. Z przodu mamy pytanie. Ja chciałem zapytać o pana opinię na temat tej dyskusji też takiej medialnej o wykorzystanie właśnie energii atomowej czy elektrowni atomowych w miksie energetycznym tutaj z OZE. No bo głosy są różne, tak? Że to się nie nadaje, bo jakby tutaj ta elastyczność jest zbyt mała, tylko elektrownie gazowe tutaj znacznie lepiej sobie radzą. No, z innej strony właśnie słyszymy, że jednak to może być dobre połączenie, tak? Jak to jest? Znaczy w wersji krótkiej tak zwanej to oczywiście atom będzie musiał stanowić element miksu. Raczej do dyskusji jest tylko jaki procent to będzie energetyka odnawialna, jaki procent atom. To będzie w dużej części zależało od tego, jak będą się rozwijać technologie magazynowania energii, na ile one będą dostępne. Oczywiście jeśli to magazynowanie pojawi się szybciej, będzie tańsze, to ten udział atomu będzie mógł być mniejszy, a większy OZE. Jeśli mniej, to tego atomu będziemy potrzebować więcej. Tak z grubsza, biorąc pod uwagę, że dzisiaj takie średnie zapotrzebowanie na moc w Polsce to jest tam 20 parę gigawatów średnio, szczytowe już większe, natomiast my będziemy dużo sektorów dekarbonizować, będziemy elektryfikować. Tak? Czy to ogrzewnictwo, czy to transport w dużej mierze. Także wiemy, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło. O ile ono wzrośnie w tych 30 latach najbliższych, ciężko powiedzieć jednoznacznie. Tutaj prognozy mówią o wzrostu mniej więcej 50% do nawet 4-krotnego, więc ten rozrzut jest bardzo duży w różnych analizach. Natomiast można spokojnie zakładać, że przynajmniej dwukrotny wzrost to będzie, jeśli będziemy chcieli faktycznie intensywnie elektryfikować inne branże. Więc ten atom będzie potrzebny, ja zawsze mówię, przynajmniej kilkanaście gigawatów będzie nam docelowo potrzebne. Pytanie, czy to bardziej 12, czy bliżej 20, to będą rozstrzygać kwestie tego magazynowania energii. Natomiast zostaje nam kwestia tej elastyczności na przykład pracy elektrowni jądrowej. Bo elektrownie jądrowe tradycyjnie pracowały w tej tak zwanej podstawie systemu, czy one najchętniej to by się włączyło na pełną moc i do następnego przeładunku tak trzymało. Tylko że to nie wynikało tylko wyłącznie ze zdolności pracy takiej elektrowni, bo na przykład Francja, która ma na tyle mocno wysycony atonem system, to część elektrowni tam musiała pracować w trybie load follow i oni mają dosyć bogate doświadczenia. Zresztą wszystkie dzisiaj te duże bloki nowoczesne mają zdolność zmiany mocy 3 do 5% w ciągu każdej minuty. Zwykle w przedziale od mniej więcej 40% do mocy nominalnej, więc to jest elastyczność porównywana z węglówką dzisiaj. Oczywiście czas rozruchu od zera jest tutaj dłuższy zdecydowanie, ale na przykład w Polsce dzisiaj jak budujemy gaz, budujemy raczej bloki gazowo-parowe, które też nie mają przesadnie dużej elastyczności i też wymagają stosunkowo długiego rozruchu, no bo już turbina działająca bezpośrednio gazowa startuje zdecydowanie szybciej. Jako źródła szczytowe stosowane były tutaj one. Natomiast docieramy tutaj do jeszcze jednej kwestii pierwszeństwa w sieci tak zwanego. Bo w momencie, kiedy mamy źródła odnawialne i paliwa kopalne, to mamy jasny benefit z tego, że my wpuszczamy OZE pierwsze do sieci, a w drugiej kolejności te paliwa kopalne, no bo oszczędzamy paliwo i oszczędzamy sobie emisji dwutlenku węgla. W momencie, kiedy mamy nadmiar i jest tutaj atom i jest tutaj OZE, to pytanie robi się troszkę filozoficzne w tym momencie. Więc to będzie musiało być w jakiś sposób uregulowane po prostu regulacjami rynku, w jaki sposób to zrobić, bo wiemy, że i tak w systemie mocno wysyconym OZE będzie sytuacja, że będzie ten tak zwany curtailment, czy obcinanie produkcji z tego OZE. I tak tego się nie ucieknie. Jak tam zmieścić atom, czy to będzie w jakiś sposób proporcjonalny robiony i tak dalej, ale zawsze ten bottom line jest taki, zawsze system OZE plus magazynowanie, który ma zero twarde pod spodem, jest trudniejszy do zrobienia niż ten, który ma pod spodem trochę atomu, który daje jednak większą elastyczność, więc będzie trzeba te źródła jakoś po prostu pogodzić. No i to jest po prostu konieczność.
Dziękuję za świetne pytanie. Czy jeszcze ktoś z Państwa jest chętny zadać własne? A propos reaktorów małych, modułowych, nie odnosząc się do modułowości, ale do małych, to kojarzę jeszcze chociażby satelity ze SNAP 9A, na przykład satelity Transit 5BN, jeśli dobrze pamiętam, reaktory krążące nam nad głowami, które czasami miały swoje awarie i wpadały nam w atmosferę, ulegały uszkodzeniu i do dzisiaj można próbować szukać pozostałości po nich. Jak rozumiem, wpisują się pod te small reactors jak najbardziej. Podobnie pewnie jak reaktory napędowe w jednostkach podwodnych chociażby, czy we wspomnianym tutaj wielkim Polaku, który ruszył marynarkę jądrową, można by powiedzieć. To też takie, może nie modułowe, ale małe reaktory. Bardziej małe, aniżeli dzisiejsze te modułowe. Znaczy, na pewno mniejsze i pewne rozwiązania pochodzące na przykład z reaktorów napędowych możemy widzieć w niektórych koncepcjach reaktorów tych SMR. Nie we wszystkich, w niektórych, na przykład w francuskim Nuordzie, który na rysunkach tak troszeczkę przypomina siłownię z Charlesa de Gaulle'a czasami, jak się popatrzy na rysunki. Wiadomo, że to nie jest nigdy przełożenie 1:1 wojskowej technologii, zwłaszcza, że na przykład Amerykanie w reaktorach napędowych wykorzystują uran wysoko wzbogacony, który do elektrowni z przyczyn przepisów związanych z nieproliferacją broni jądrowej zastosować nie można. Natomiast oczywiście to jest pytanie, czy to się mieści do kategorii SMR, bo jednak SMR to będzie reaktor energetyczny, tak? Natomiast zawsze jest tak, że pomiędzy tymi różnymi zastosowaniami zawsze są pewne elementy tej technologii, które można wykorzystać, a to powoduje, że jeśli mamy to doświadczenie eksploatacyjne z tych reaktorów na przykład napędowych, to dzięki temu można łatwiej teraz taki reaktor już faktycznie wdrożyć, no bo teraz od koncepcji, pomysłu po dokładniejszy projekt, wykonanie wszystkich analiz bezpieczeństwa, to jest proces, który w energetyce jądrowej trwa nawet nie tyle lata, co dekady już można powiedzieć. Więc jeśli mamy takie doświadczenie, to jest to oczywiście tym łatwiejsze. No, bardzo krótko powiedzieć, inny przykład, który podawałem, Rolls-Royce. No, jakie reaktory robił przez ostatnie lata Rolls-Royce na przykład? No, reaktory napędowe do brytyjskich okrętów podwodnych. Także też widzimy to połączenie tego zastosowania wojskowego, ale tego napędowego. Tak? Właśnie, że tutaj to połączenie jak najbardziej znowu jest. Zazwyczaj chodziło najpierw o wojsko, a potem o cywilne zastosowania, chociażby reaktory jądrowe, CP1 i tak dalej, w sensie wygranie wojny. No i energetyka jądrowa w ogóle i wiele innych rzeczy też najpierw pewnie dzięki wielkim nakładom na wojsko, potem przechodzi do zastosowań cywilnych. No, GPS chociażby, prawda, i tak dalej. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? To ja jeszcze dorzucę ostatnią rzecz, którą pamiętam ze swoich wykładów związanych z jądrowymi metodami pomiarowymi, jak profesor Andrzej Kreft opowiadał o tym, że myślano o budowie takich malutkich reaktorów. Wtedy jeszcze to pojęcie SMR nie było takie chyba rozpowszechnione. Takie małe reaktorki zakopać sobie w ogródku i tam 1 lub 2, 3 budynki będzie to zasilać. One miały być jednorazowe, jeden wsad paliwa, nieuzupełniane nigdy. Po prostu się wyczerpie, to go wykopiemy, damy tam nowy taki reaktorek. Czy coś z tego jest wzięte do technologii SMR? Czy to jest następca, czy całkowicie niezależna konstrukcja? Znaczy, to są jednak konstrukcje bardzo, bardzo mocno niezależne, bo to wszystkie różnego rodzaju w tych takich, można powiedzieć, bardziej radosnych czasach tworzenia różnych koncepcji, bo to są te czasy tego właśnie to chip to meter, lata 50., 60., kiedy powstał też projekt na przykład samochodu Forda Nucleon napędzanego właśnie reaktorem jądrowym, no kiedy próbowano ten atom stosować niekoniecznie w miejscach, gdzie możemy. No, była też koncepcja lokomotywy jądrowej, tak? Tak. No, natomiast jeśli chcemy mieć pociąg napędzany energią jądrową, to jak to robimy? No, sieć trakcyjna i elektrownię stawiamy, tak? No, Francuzi mają takie właśnie na przykład TGV napędzane energią jądrową, więc po prostu no, niektóre te rozwiązania no, szybko upadały z różnych powodów. Gdybyśmy dzisiaj przyszli do Państwowej Agencji Atomistyki i powiedzieli, że no, mamy taki pomysł, że chcemy właśnie takie małe ogródkowe reaktory, a oni by pokazali, tak i mamy pilnować ilość tam tysięcy reaktorów w Polsce. I powiedzieli, nie. To zupełnie odpada. No, z różnych powodów, też kwestii takiej właśnie łatwości kontroli nad tym, no te różne pomysły upadły, natomiast no, bezpośrednio z tych najmniejszych te technologie jednak nie były przekazywane. Mimo wszystko w SMR-ach tego, czy mamy najwięcej, to tego doświadczenia eksploatacyjnego z dużych elektrowni, tylko w nieco zmniejszonym rozmiarze i mocy i w mniejszym stopniu z reaktorów napędowych, które jednak są, no, powiedzmy, bardzo podobnie, jeśli chodzi o zasady działania, działającymi jednostkami. Te najmniejsze technologie już tam
gdzieś nam po prostu, można powiedzieć, uciekły, okazały się taką bardziej ślepą uliczką, chociaż zawsze jakieś tam szczegóły, coś co w badaniach, tak, opracowania technologii, coś tam zrobimy, zawsze się okazuje, że a może się jednak przyda, więc to nie jest tak, że ten zbiór wspólny jest zupełnie pusty, ale po prostu bardzo niewielki. Bardzo dziękuję. Czas nas goni, więc podziękujmy raz jeszcze prelegentowi prawami. I tak oto, proszę Państwa, inauguracyjne spotkanie w kolejnym cyklu wydarzeń AGH Nauka Spotkania już za nami. Traktowało ono o małych reaktorach, o małych sieciach energetycznych, a już za miesiąc, 16 listopada, zapraszam Państwa na kolejne tego typu wydarzenie, tutaj u nas na żywo oraz w serwisie YouTube online, a tematyką będzie nauka na tropie zbrodni. W poszukiwaniu jej biologicznych, chemicznych i cyfrowych śladów. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa za miesiąc.